Dzień dobry, witajcie! W końcu nadszedł ten dzień, w końcu rozpoczynamy akcję Amore Pomidore, czyli wspólne wysiewanie pomidorów. Słuchajcie, na moim kanale już od wielu lat rozpoczynamy akcję Amore Pomidore 14 lutego z walentynki, z okazji miłości do pomidorów i tak dalej. Pamiętajcie tylko o tym, już od razu na wstępie powiem, że wysiew pomidorów możemy rozpocząć od 14 lutego i przeciągnąć to aż do końca marca. Niektórzy wysiewają nawet na początku kwietnia. Termin wysiewu musimy po pierwsze dopasować do naszych możliwości i do tego, jakimi warunkami dysponujemy. Także ja za chwileczkę będę o wszystkim opowiadać ze spokojem. Ten odcinek nie będzie należał do najkrótszych, więc pamiętajcie, że na dole umieszczamy Wam rozdziały. Możecie się dowolnie przesuwać do momentów, które Was interesują. To co? Zaczynamy! Jeżeli obserwujecie mnie dłużej, doskonale wiecie, że nic nie sprawia mi większej radości jak właśnie uprawa pomidorów. Uwielbiam uprawiać pomidory, chociaż trzeba zaznaczyć, że uprawa pomidorów nie należy do najłatwiejszych. Od samego wysiewu do samego zbioru po drodze może się wydarzyć tyle sytuacji, że czasami choćbyśmy stanęli na uszach, to niestety poniesiemy klęskę. No tak to niestety jest z tymi pomidorami, ale na szczęście w większości sezonów mamy udane, piękne zbiory. Słuchajcie, termin wysiewu to jest taki burzliwy temat zawsze, za każdym razem, gdy dodaję ten odcinek z Amore Pomidore, ponieważ termin wysiewu jest bardzo długi, od połowy lutego aż do końca marca. I teraz tak, moje pomidory co roku, obojętnie czy z przeznaczeniem do gruntu, czy z przeznaczeniem do szklarni, wysiewam praktycznie o jednym czasie. Staram się, żeby to było od połowy lutego do końca lutego. Ale po pierwsze, mam doświadczenie w uprawie pomidorów, a po drugie, świetne warunki do tego, żeby trzymać rozsady. Po pierwsze, parapety, które mam, to są duże okno balkonowe, rozsady w takie bardzo pochmurne dni są doświetlane lampami, a dodatkowo mam świetną szklarnię. No słuchajcie, dzisiaj na zewnątrz mamy 4 stopnie, świeci piękne słonko. Mam nadzieję, że w ogóle, słuchajcie, pierwsze słońce od miesiąca. Mam nadzieję, że to jest zwiastun takiego naprawdę udanego, słonecznego sezonu. W szklarni jest naprawdę bardzo ciepło. Tutaj termometr mi pokazuje 35 stopni. Okna się pootwierały, 35 nie ma, ale jak tak słońce świeci na mnie, to jest mi naprawdę dosyć gorąco. W każdym razie okna, które tutaj mam w szklarni, one się otwierają, te siłowniki, jak jest temperatura powyżej 25 stopni, także na pewno tutaj jest bardzo cieplutko. Jeżeli chcecie uprawiać pomidory z przeznaczeniem do gruntu, przełóżcie ten termin gdzieś tam na początek marca. A jeżeli to jest Wasze pierwsze wysiewanie pomidorów, to część wysiejcie sobie na początku marca, ale drugą część, tak dla bezpieczeństwa, wysiewajcie sobie w połowie marca, żeby tak Wasze sadzonki się nie wyciągały, bo jednak zawsze na grupie ogrodowej mojej na Facebooku jest bardzo dużo zdjęć powyciąganych sadzonek, bo po prostu osoby, które zaczynają w ogrodzie, nie zawsze robią to poprawnie. Najważniejsze, o czym musicie pamiętać, to przy wysiewaniu pomidorów o tym, żeby te palety rozsadowe, które będziecie mieli ze swoimi pomidorami, stawiać nie centralnie na parapecie, tylko na wysokości szyby, żeby rama okna już od samego początku nie rzucała Wam cienia na palety. To jest bardzo ważne. Ja już się śmieję, że wyprodukuję kubki albo koszulki "Trzymaj rozsady na wysokości szyby", bo jednak mimo wszystko, że często to powtarzam, to wciąż pojawiają się zdjęcia osób, które te swoje palety mają położone na parapetach, a rama okienna jest naprawdę dosyć wysoko. Także pamiętajcie o tym. Od razu mogę też Wam powiedzieć, że w końcu są dostępne kubki. W opisie tego filmiku możecie zobaczyć, gdzie można je pozamawiać. Są też koszulki, torby na zakupy, także można szaleć. Akcja Amore Pomidore 2022 uważam za otwartą, więc zaczynamy. Czubkiem nosa czuję, że to będzie naprawdę piękny, udany sezon. Nie wiem jak u Was, ale u nas prognoza długoterminowa zapowiada się doskonale. Do końca lutego mamy mieć wciąż piękne, słoneczne dni przede wszystkim. No i też ciepło, nie ma być mrozów, także bardzo fajnie. W nocy tam -1, -2 to tam są żadne przymrozki, a w dzień ma być nawet 8 stopni, słuchajcie, do końca miesiąca, więc super. Najważniejsze są te słoneczne dni, żeby te nasze rozsady się nie wyciągały, prawda?
wróćmy do terminu wysiewu. Dlaczego ja lubię te pomidory wysiewać już tak wcześnie? Bo przede wszystkim nigdy nie wiem, na jaką ziemię trafię. 2 lata temu albo 3 lata temu widzieliście, że trafiła mi się taka ziemia, niby dobra, a jednak nie była dobra. Moje sadzonki lekko podrosły, a następnie dostały zgorzelki korzonka. No słuchajcie, no najgorsze, co może się przytrafić, bo ten termin później, gdzie mogłam wysiać kolejne pomidory, przełożył się 2 tygodnie później, więc byłam 2 tygodnie do tyłu. Zawsze jest tak, że jednak jak wysiejemy coś wcześniej, to mamy jeszcze tą możliwość, żeby nadgonić ten czas, wysiewając powtórnie. Jak odłożycie termin wysiewu tak bardzo odlegle, to może się okazać, że w momencie, gdy te pomidory już będą trafiały do gruntu, to te sadzonki będą po prostu malutkie. Więc no, kto ryzykuje, ten szampana nie pije, ale z drugiej strony też troszeczkę rozwagi. Jeżeli macie ciemne parapety, albo takie okna bardzo głębokie, gdzieś w jakichś kamienicach, no to słuchajcie, tylko i wyłącznie druga połowa marca, a jeżeli nie macie w ogóle warunków do tego, żeby gdzieś tam te rozsady trzymać na parapetach, bo macie na przykład północne okna, to raczej albo bym się zastanawiała, czy zakupić sobie lampy, którymi będziecie mogli doświetlać swoje rozsady, albo bym całkiem zrezygnowała z wysiewu nasion, bo na oknach północnych niestety, ale sadzonki się nie udadzą. A kupowanie gotowych rozsad, no nie ma w tym nic złego. Na szczęście co roku na tych straganach, na tych ryneczkach jest coraz więcej odmian. Ja, wiecie, że już od wielu lat staram się co roku uprawiać jak największą liczbę pomidorów. Mam w planach, żeby do mojej 50 poznać naprawdę bardzo dużo odmian. Co roku wysiewam minimum 20-30 odmian. W tym roku mam zaplanowane kolejne 30. Zobaczcie, ja z poprzednich lat mam naprawdę bardzo dużo odmian pomidorów. Tutaj jest prawie 200 odmian, także nawet gdybym nie miała w tym roku z czego powybierać, to mogłabym się cofnąć do tych starych, które gdzieś tam nie doceniłam albo gdzieś przeoczyłam. Może się zatrzymajmy i zobaczcie, jakie odmiany pomidorów będę uprawiała w tym roku. Jak widzieliście, odmian pomidorów jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego zachęcam Was, żeby testować nowe odmiany, bo ja na przykład dzięki temu, że testuję, mam już na swoim koncie wpisane tam 5-6 takich, które co roku muszą znajdować się w moim ogródku. Będę opowiadała dość szczegółowo, ale pamiętajcie, że są rozdziały i zawsze można się przesuwać. Chodzi mi o to, żeby jak najwięcej osób odniosło sukces, a nie można tak tylko po łebkach poopowiadać, bo wtedy dużo rzeczy gdzieś tam macie jakieś tam wątpliwości. Chcę Wam tak wytłumaczyć wszystko, żebyście mieli pełen komplet informacji. Słuchajcie, nasionka możecie wysiewać na przeróżne sposoby. Jeżeli macie takie nasionka kolekcjonerskie, jak ja zamawiam, gdzie na przykład w opakowaniu mam tylko 5 nasion, to nie chcę ryzykować, żeby wysiewać je bezpośrednio do ziemi, bo w ziemi czasami nasionko może spaść za głęboko, gdzieś tam coś, będzie jakiś kamyszek albo coś i te nasionko mi nie wzejdzie. Najczęściej takie nasiona kolekcjonerskie wysiewam sobie najpierw na wacikach. Biorę sobie ręcznik papierowy, zwilżam go ołówkiem, wcześniej możecie narysować sobie numerki. I takie nasionka kładę sobie tutaj, zamykam w jakimś tam pojemniku. Po kilku dniach w temperaturze 24 stopniach zaczynają mi pierwsze już kiełkować. I jak tylko zaczynają kiełkować, to te nasionka, które już kiełkują, biorę sobie za pomocą wykałaczki, przenoszę sobie do multipalet albo do doniczek. To jest taka pierwsza metoda, która daje największy procent skuteczności kiełkowania nasion. Druga metoda, która jest też przeze mnie bardzo lubiana, to wysiewanie pomidorów do takich multipalet. Ja to robię najczęściej tak, żeby nie marnować takiej ilości znaczników. Opisuję sobie te czarne multipalety. W ogóle polecam Wam zostawię Wam w opisie filmiku, gdzie te można zamówić. One są takie sztywniejsze, widzicie, nie można ich tak łatwo zgiąć, będzie się łatwo to przenosić. Żeby nie marnować znaczników, bo oznaczać zawsze trzeba. Pamiętajcie o tym, że jak nie włożycie znacznika, to po kilku dniach to, co wydawało Wam się, że będziecie pamiętać, zapomnicie. Trzeba opisywać. Ja najczęściej robię tak, że każdą dziurkę opisuję sobie markerem takim olejowym, białym i tutaj to już jest, nie da się tego zmazać, będę miała to na kilka sezonów już oznaczone. A w moim kajeciku wypisuję sobie numerki i później jak tutaj wysieję nasionko, to od razu tutaj tą odmianę sobie wypisuję. Wiecie, ja uprawiam prawie 30 odmian pomidorów, 40 odmian pomidorów, więc dla mnie to jest bardzo istotne. Jak Wy uprawiacie 3 czy jedną nawet odmianę, no to takie rzeczy są zbędne. Do wysiewu najlepsze są te wielkości, czyli tu jest 4×4 i 5 cm wysokie. To są takie pojemniczki, które dłużej utrzymują wilgoć, nie ma aż takich problemów z utrzymaniem właśnie tej wilgotności, bo przy takich mniejszych
multipaletach trzeba mieć troszeczkę wprawy, trzeba częściej dochodzić. Im większy pojemniczek wybierzecie sobie do wysiewu, tym lepiej, bo po prostu będzie mniej kłopotliwe. Ja używam tych, ale ja codziennie tam podchodzę, dbam o te moje rozsady. Jak tylko mi wszystko wykiełkuje, albo nie, jeszcze kolejna metoda, czyli wysiewanie do takie żółtowe, że na przykład uprawiacie sobie jedną czy dwie odmiany i nie pogubicie się w tym wszystkim, to możecie sobie pomidorki powysiewać do jakichś pojemników, czy po pieczarkach, czy do takich doniczek P9, kilka nasion, czy kilkanaście nasion do jednej doniczki. Pomidory, dobre nasiona, kiełkują nawet w 90%, czyli na 10 nasionek 9 Wam wykiełkuje. Nie ma sensu wysypywać całej paczki i robienie lasów sadzonkowych, bo później nie będziecie mieli co z tym zrobić. Pół biedy, jak macie jakichś znajomych, którym możecie to wydać, tam rodzinie, ale jak tylko dla siebie, to przeliczcie, że jednak na 10 nasion 9 Wam zejdzie, ile tych sadzonek potrzebujecie, tyle sobie wysiejcie. Zresztą możecie wysiać sobie to, co nie wzejdzie, możecie wysiać za kilka dni. Także jeżeli chcecie wysiewać żółtowo, nie ma problemu, wybierzcie sobie jakieś tam pojemniczki, muszą mieć otwory, żeby nadmiar wody nam odpłynął. No i wysiewamy. Za chwileczkę będę pokazywać, jak to wszystko wysiewać. Ale zanim jeszcze tutaj Wam będę pokazywać, to tylko jeszcze opowiem, że w takich multipaletach, jak sobie powysiewam, będę czekała z tymi sadzonkami, aż dostaną liści właściwych. Pierwsze liście, które wychodzą z nasionka, to są liścienie. Kolejne, takie już bardziej przypominające pomidorowe, to już są liście właściwe. I jak te kolejne mi wyjdą, tak od razu wszystko będę wyciągała stąd i przenosiła do większych doniczek. Najczęściej używam tej wielkości, to jest około 200 ml. To jest świetna głębokość do tego, żeby właśnie te pomidorki, które są wysiane w pierwszych dniach, przepikować tutaj głębiej, bo pomidorki mają tą zaletę, że możecie takie właśnie wyciągnięte swoje rozsady, które się wyciągnęły, bo na przykład całe 2 tygodnie nie było słońca na parapetach i one troszeczkę wyjdą Wam wyżej, w ogóle się tym nie przejmujcie. Bo pomidory mają tą zaletę, że można je właśnie przepikować po same uszy, czyli prawie że pod te liścienie. Nawet liścienie możecie zakopać i tylko zostawić na górze liście właściwe. Na łodydze od pomidorów wyrosną Wam dodatkowe korzenie. I to jest świetna zaleta pomidorów i właśnie w takich uprawach amatorskich, że zawsze można je przepikować głębiej i możecie takie pikowanie robić nawet 3-4 razy do momentu, aż one trafią do gruntu. Moje pomidory, które wysieję do tych multipalet, zanim wykiełkują, zanim dostaną liści właściwych, minie około 2-3 tygodni. Wszystko zależy od tego, ile będziemy mieli słoneczka i jakie temperatury będą na parapetach. Jak dostaną liści właściwych, przeniosę je do tych wielodoniczek. One są o pojemności 200 ml, mają fajne w ogóle otwory, takie duże, że te osoby, które gdzieś tam już wcześniej wysiewały, wiedzą, jak bardzo kłopotliwe jest wyciąganie rozsad z takich pojemniczków, gdzie są takie malutkie dziurki. Później ciężko to się wyciąga. Ja postarałam się o to, żeby na sklepie znalazły się takie palety. Tutaj widzicie, mi się złączyły. No dobra, nieważne. Chodzi o to, że one mają taką dużą tą dziurę i bez problemu wsuniemy sobie palec, żeby to wszystko wypchnąć. W tych pojemnikach moje pomidorki będą przynajmniej miesiąc. Także bardzo ważne jest to, żeby przepikowane pomidory trzymać w takich większych pojemnikach. Wiecie, na początku tego słońca nie ma za dużo. Na parapetach nie ma aż takich takich temperatur, ale później, od połowy marca, tego słońca mamy coraz więcej i jeżeli będziecie mieli za małe pojemniki, to pomidorki zaraz jak tylko podejecie, to po 3 godzinach na takim bardzo słonecznym parapecie przeschną. A żadna roślina nie lubi takich skrajnych skoków wilgotności, że raz jest albo zalana, a drugi raz jest przesuszona. Także im większe macie pojemniki, tym łatwiej jest utrzymać taką porządną wilgotność i tym lepiej jest po prostu doprowadzić do tego, że ta rozsada nasza będzie lepszej jakości. Koniec tego gadania, przejdźmy do wysiewania. Przygotujmy sobie najpierw podłoże. Słuchajcie, ja używam takiego uniwersalnego podłoża do wysiewu nasion. Ja uważam, że w ogóle taka ziemia do wysiewu, taka przeznaczona typowo do wysiewu nasion, jest najlepsza, bo po pierwsze jest taka fajna, pulchna, a po drugie drobna, nie ma takich dużych kawałków. Warto jest też, żebyście do wysiewu nasion tą ziemię wymieszali z perlitem. Perlit ma tą super właściwość, że po pierwsze rozluźnia nam ziemię, a po drugie perlit absorbuje trochę wodę.
więc jak tylko przesuszy Wam się trochę Wasza ziemia, to perlit tą wilgoć będzie oddawał przez dłuższy czas. Jeżeli nie stosowaliście nigdzie perlitu albo nie możecie go dostać, nie przejmujcie się, postarajcie się gdzieś tam, może przy okazji Wam się uda go zakupić. Gdzie ja zamawiam ten mój, to możecie zobaczyć w opisie tego filmiku. Bardzo ważne, żebyście zwracali uwagę na to, jaką ziemię kupujecie. Ziemia, którą kupujecie, nie może być ten worek taki ciężki, przemoczony, bo to jest najgorsze, co możecie wybrać. Ziemia taka w takim mokrym worku gnije, tam najczęściej właśnie jak tylko coś wysiejecie, zaraz dostaje zgorzeli korzonków. Nie ma sensu w ogóle takiej ziemi brać. Jak będziecie wybierać ziemię do wysiewu pomidorów, to pamiętajcie o tym, żeby nie kupować ziemi do kwiatów doniczkowych. Ziemia do kwiatów doniczkowych ma za dużą dawkę nawozu w sobie. I taka ziemia, w momencie, gdy wysiejecie swoje pomidorki, te pomidorki oczywiście wzejdą ładnie, ale w momencie, gdy w pierwszym, lepszym dniu ziemia się za bardzo przesuszy przez to, że będzie na przykład dużo słońca świeciło przez szybę, te pomidorki po prostu przez nadmiar nawozu się Wam spalą. No i będzie trzeba wysiewać na nowo. Także używajcie raczej ziemi takiej uniwersalnej albo do wysiewu nasion, a nawozy, za chwileczkę będę opowiadać, jak tam dozować, lepiej nawozów po prostu dodawać tyle, ile my chcemy, a nie tyle, ile tam dodał nam producent. Doniczki ziemią uzupełniajcie do pełna. Zostawcie sobie takie tam pół centymetra luzu od góry, żeby się łatwiej podlewało, chociaż zachęcam Was do tego, żeby te palety rozsadowe stawiać do większych tacek, żeby je po prostu namoczyć od dołu. Wtedy macie pewność, że cała ziemia ładnie sobie naciągnęła wilgoci, bo jeśli podlewacie od góry, to nie podlewamy tej ziemi równomiernie. Jeżeli stawiamy ją do takich właśnie jakichś tam tacek z wodą, to wtedy ładnie sobie cała ziemia naciągnie wilgoci od dołu i mamy pewność, że wszystko jest dobrze podlane. Bo od góry czasami ta ziemia przelatuje i właściwie system korzeniowy od dołu wciąż jest suchy. A jak namoczymy, to wszystko ładnie ta ziemia sobie naciągnie i będzie tą wilgoć trzymała przez kilka dni. Bardzo często pytacie o to, jak często podlewać rozsady. Nie ma dobrej odpowiedzi, bo po pierwsze, wszystko zależy od tego, do jakiej ziemi wysiewacie, po drugie, jakie duże pojemniczki macie, po trzecie, jak świeci słońce na Wasze rozsady, po czwarte, jaką temperaturę macie na parapetach, także nie da się. Ziemia musi być wilgotna, nie taka bardzo mokra, wilgotnie. Jak wsadzicie sobie paluszek, to musi być taka wyczuwalna wilgoć. Jeżeli jest taka już na wierzchu sucha, to najlepiej właśnie wstawić tą doniczkę, żeby sobie naciągnęła wilgoci, nie podlewać od góry. Także wielodoniczki, jak uzupełniacie, to sobie uzupełnijcie tak, żeby właściwie ziemi było po same brzegi, szczególnie takiej jeszcze niepodlanej. Oczywiście, jeżeli chcecie wysiewać sobie tylko jedną odmianę czy dwie, to możecie na początku wysiać sobie to wszystko rzutowo. Tak i tak będziemy w uprawie amatorskiej wszystko pikować. Nie ma co się czarować, że będziemy mieli takie piękne, niskie sadzonki. W uprawie amatorskiej to się raczej nie zdarza. Mi przez te wszystkie lata się nie udało utrzymać takiej pięknej, niskiej wysokości, tylko zawsze wymagały przepikowania po jakichś tam 3 tygodniach. Także doniczkę możecie też sobie, jeżeli chcecie rzutowo, po prostu uzupełnić ziemią. Teraz ziemię musimy podlać. W zeszłym roku, jak widzieliście, zaczęłam stosować kwasy humusowe i bakterie. W zeszłym roku udało mi się, że moje pomidory nie chorowały, były naprawdę piękne, pięknie owocowały, pięknie wyglądały, miały bardzo duże systemy korzeniowe, także w tym roku nie zamierzam z tego rezygnować. Na taką konewkę dodaję 1/3 łyżeczki, kwasami humusowymi i bakteriami podlewam zaraz na samym początku pierwszy raz, później drugi raz przy pikowaniu i trzeci raz dopiero jak dam te moje rozsady do gruntu. Kwasy humusowe, jeżeli ktoś jeszcze o nich nie wiecie i o bakteriach, to w opisie tego filmiku zostawię Wam link do producenta, tam możecie sobie doczytać dokładnie, a tutaj mogę Wam powiedzieć, że po prostu kwasy humusowe powodują, że systemy korzeniowe rosną większe, pomidory więcej tych wszystkich składników odżywczych pobierają sobie, stosujemy wtedy mniej nawozów, bo po prostu pomidory lepiej te wszystkie rzeczy pobierają, a bakterie mają za zadanie, tak jak w naszej florze bakteryjnej, przy korzeniach przylepić te dobre bakterie i uniemożliwić znalezienie miejsca tym złym bakteriom. Dzięki temu po prostu nasze rozsady będą zdrowsze. Także taką mieszanką kwasów humusowych i bakterii sobie wszystko podleję. Słuchajcie, ten producent, którego ja znalazłam, to jest producent, który właściwie
swoją sprzedaż ma skierowaną dla dla rolników, którzy tam starają się już odchodzić od tych wszystkich sztucznych nawozów. Te opakowania, które są, one starczają na nawet 3 sezony. Te wszystkie, które mam od zeszłego roku, nawet nie mam zużytych w połowie, także możecie sobie zamówić na przykład w 2 osoby. Jeżeli macie ogródki takie warzywne około 100 metrów, to nawet na 4 sezony Wam starczy. Tutaj wszystko ładnie sobie podleję. Moja ziemia była taka przesuszona, więc muszę poczekać, aż sobie ładnie wchłonie wszystko. Ja te wszystkie moje pomidory powysiewam sobie ze spokojem w domu. Wezmę sobie, uzupełnię tamtą multipaletę, wezmę dokładnie, usiądę i będę wszystko rozpisywała, bo przy 40 odmianach tutaj jakbym teraz nagrywała, to na pewno bym się pomyliła i bym źle tam coś opisała. A wiecie, że co roku na moim kanale dodaję Wam odcinek na koniec sezonu, gdzie pokazuję dokładnie, jakie pomidory uprawiałam, jak wyglądają w przekroju, jak wyglądają na krzaku, opowiadam o tym, do czego one się nadają. Więc jeżeli jesteś nowy na kanale, to zachęcam do tego, żeby się cofnąć w filmikach, żeby zobaczyć, jak te pomidory wyglądały w poprzednich sezonach. Może znajdziecie coś dla siebie i przede wszystkim poznacie wiele nowych odmian. Zachęcam Was do tego w ogóle, żebyście obserwowali mnie na Instagramie. Na Instagramie teraz, jak już teraz na parapetach coraz więcej się zaczyna dziać, to rano przy kawce wezmę kubeczek i oprowadzę Was i pokażę, co tam się dzieje. I też za każdym razem, jak przyjeżdżam na działkę, to staram się Wam pokazać, co tutaj rośnie, czyli takie szybkie obejścia. Tutaj na YouTubie no ciężko jest tak spontanicznie sobie działać. Chodźcie bliżej, zobaczyć, jak wysiewam pomidorki. Tu już sobie przygotowałam wcześniej nasionka mojej ulubionej odmiany. Red Pear to są naprawdę takie pyszne pomidory, a tutaj zobaczcie kubeczek, ogrodniczki, na sklepie jest naprawdę bardzo dużo i kubki ogrodnika i ogrodniczki, dla każdego coś fajnego się na pewno znajdzie. Słuchajcie, nawet jak będziecie wysiewać tylko 2 odmiany czy jedną, to zdecydowanie lepiej jest wysiewać sobie do multipalet, z tego względu, że jak wysiejemy sobie rzutowo, ja najmniej lubię wysiewać rzutowo, bo jak wysieję sobie rzutowo, to jak one wzejdą i zaraz dostaną liści właściwych, to już na szybkości trzeba je wszystkie przepikować. A nigdy nie wiadomo, co nam się po drodze przytrafi. Może ktoś się rozchoruje, może jakiś trafi nam się wyjazd, a dzięki temu, że wysiewamy sobie do wielodoniczek, to mamy większy bufor czasu. Pomidorki wysiewam na głębokość około 0,5 centymetra, nie głębiej. Pamiętajcie, że te podłoże do wysiewu nasion, ono jest takie pulchne i te nasionka podczas podlewania i tak nam opadną głębiej. Jeżeli zobaczycie, że nasionka po mniej więcej jak 2 tygodniach Wam nie kiełkują, to spróbujcie za pomocą jakiejś tam wykałaczki rozgrzebać wierzchnią warstwę ziemi, bo czasami zdarza się, że znajdzie się gdzieś jakaś taka bryłka, którą nasionko nie jest w stanie podnieść, ta cienka łodyżka. Do takich wielodoniczek sypię po jednym nasionku, do każdej dziurki. Możecie wkładać po 2. Ale koniecznie, jak wzejdą Wam 2, to jedno trzeba usunąć. Oczywiście nasionka nie kiełkują w 100%, ale jeżeli za tydzień zobaczę, że wszystkie już mi wykiełkowały, a to 1 czy 2 nie, to po prostu sobie dosieję. Ja sobie sprawdzam właśnie na tamtej kartce, który numerek mi nie wykiełkował i najczęściej po prostu sobie na tych wacikach jeszcze dodatkowo tam wykiełkuję kilka nasionek, żeby na szybko mi wykiełkowały, bo na tych wacikach kiełkują zdecydowanie szybciej. Ale tak jak ja mówię, ja uwielbiam uprawiać pomidory i dla mnie to jest bardzo ważne, żeby właśnie uprawiać tych nasion, tych odmian więcej, więc ja się do tego przykładam bardziej. I żeby wszystkie były w mniej więcej równym czasie, no to sobie część, jak wysieję do tych wielodoniczek, po 2 nasionka kładę jeszcze mimo wszystko na waciki. Jak tu coś mi nie wschodzi, pobieram sobie wacików i wkładam w te miejsce, także wszystkie rozsady po prostu rosną równo. Tak wysiane teraz sobie przesypuję ziemią. Możecie przesypać z góry perlitem, wermikulitem, a to już taka jest zabawa, wiecie. No, warto, ale nie trzeba. Można przesypać po prostu ziemią, ale tak, żeby te nasionka nie były głębiej jak 0,5 centymetra. I teraz to wszystko już mamy podlane, nie trzeba z tym nic więcej robić. Jak mamy wysiane, to teraz koniecznie trzeba to oznaczyć. Więc albo możecie sobie oznaczać, tak jak ja, podpisując po prostu markerem takim olejowym każdą rubryczkę i wpisując sobie gdzieś tam do jakiegoś zaszyciku. Możecie też użyć znaczników i opisać sobie po prostu tą odmianę.
Ja dodatkowo zawsze wpisuję sobie datę wysiewu, ale tamte wysieję sobie 14 razem z Wami. Wkładam sobie znacznik. Możecie też, co ja bardzo lubię, oznaczać sobie takimi znacznikami szkółkarskimi. Jeżeli używacie więcej odmian, jeżeli wysiewacie więcej odmian, to bardzo Wam polecam takie znaczniki szkółkarskie. W opisie znajdziecie tego filmiku link, gdzie można sobie takie zamówić. To jest, ja zamówiłam sobie taki zwój kilka lat temu i słuchajcie, no jeszcze wciąż mam, na następne 5 lat mi to starczy. Opisuję sobie dalie, opisuję sobie różne rośliny, które mam w ogródku. Takie znaczniki możecie sobie opisać markerem albo ołówkiem, albo jednym i drugim. Ołówek ma tą zaletę, że on nie blaknie przez to, że słońce na nie świeci, bo na przykład te czarne markery zdarza się, że wyblakną na parapetach albo gdzieś tam w szklarniach, a ołówek z drugiej strony zawsze będzie widoczny. Dodatkowo nawet jak takie znaczniki włożycie sobie do ziemi razem z daliami, bo ja na przykład dalie, żebym pamiętała jesienią, jak wykopuję, jakie to były odmiany, bo jak przemarzną, to nie zawsze widać, co to jest za odmiana, to tutaj przekładam sobie sznureczek, obwiązuję całą karpę i opisuję sobie, co to jest za odmiana. Wkładam do ziemi, po całym sezonie jak wyciągam, to mam opisane, co to jest za karpa i nie muszę dodatkowo tego gdzieś tam opisywać, tylko po prostu co roku sobie tam wkładam już takie opisane. Także możecie sobie, polecam Wam, żeby używać takich znaczników szkółkarskich, bo zobaczcie, później możecie bez problemu sobie to założyć na łodygę albo na jakieś paliki w ogrodzie i za każdym razem jak podchodzicie do pomidora, czy do ogórka, czy do jakiejkolwiek innej rośliny, to od razu widzicie, co to była za odmiana. Także ja bardzo je lubię i później właśnie jak już przepikuję do tych większych pojemników, to mam już wszystkie pomidorki oznaczone w ten sposób, że tutaj sobie wkładam tą etykietę. I jak później daję je do gruntu, to żeby tutaj tak właśnie nie wisiało wysoko, te wszystkie kartki to po prostu jak sobie wyciągam, to od razu przekładam na paliku. I później jak Was oprowadzam w sezonie po szklarni czy po gruncie i pokazuję, jakie pomidory, gdzie co rośnie, to bez problemu mogę sobie tylko zajrzeć i od razu wiem, co to była za odmiana. Jak będziecie chcieli sobie wysiewać nasionka żółtowo, to weźcie sobie w doniczkach, podlejcie tą ziemię, udeptajcie tak, żeby była równa powierzchnia, porozkładajcie sobie nasionka, starajcie się tak, żeby one upadały w jakichś tam odległościach od siebie, żeby później jak będziecie pobierać sobie te sadzonki, żeby były w większych odległościach, wtedy się po prostu będzie to łatwiej dzielić. Nasionka również przesypujemy taką półcentymetrową warstwą ziemi. Jak widzieliście wcześniej, wszystko było podlane, więc już teraz nie trzeba podlewać, tylko też teraz znacznik, opisać to i już. Z tymi znacznikami to w ogóle jest tak śmiesznie, bo wiecie, ja mam trójkę małych dzieci i często jak te moje doniczki stoją na parapetach, to oni z nudów biorą sobie i te etykiety przekładają w inne miejsca i później nie wiem, co to były za odmiany. Dlatego już od 2 lat stosuję tą metodę oznaczania, że sobie piszę markerem na doniczkach i wszystko wpisuję w zeszycik, bo inaczej to wiecie, same niespodzianki później. Obojętnie, czy wysiejecie tak rzutowo, czy każde nasionko do osobnej doniczki, jak dostaną liści właściwych, będziemy pikowali do większych pojemników. No i jak już zaczniemy je pikować, to one momentalnie będą tak znacznie szybciej rosły. Po prostu ich systemy korzeniowe w tych większych pojemnikach mogą się szybciej rozwijać. Później w tym momencie, jak już właśnie pikujemy, na parapetach jest cieplej, jest więcej słońca, więc te sadzonki rosną dosłownie w oczach. Każda sadzonka potrzebuje pokarmu. Nie możemy głodzić naszych sadzonek w tych doniczkach. Sadzonki w ziemi mają tą możliwość, że zawsze te systemy korzeniowe gdzieś tam sobie rozbudują większe i dojdą do głębszych partii ziemi albo gdzieś tam dalej i sobie tego pokarmu poszukają. W takich doniczkach pomidor sobie sam pokarmu nie znajdzie gdzieś tam dalej, więc musimy im tego pokarmu dać. Ja w zeszłym roku używałam takiego naturalnego nawozu do upraw ekologicznych z certyfikatem i słuchajcie, no świetnie się sprawdził. Naprawdę wszystkie pomidory tak pięknie w nim wyglądały.
wyrastały, także i owocowały dobrze, składniki pokarmowe były wystarczające, więc w tym roku zrobię tak samo. Ten nawóz właśnie do upraw ekologicznych z certyfikatem, on jest w formie granulek. On nie jest w formie płynnej. Te nawozy ekologiczne również z innych firm możecie sobie, ale już bez certyfikatów, znaleźć na przykład w formie płynnej. I wtedy wystarczy tylko podlać. A z tymi nawozami z certyfikatem do upraw ekologicznych jest o tyle problem, że znaczy problem i zaleta. Po pierwsze zaleta, bo mają dużo masy organicznej, ale wada jest taka, że nie mogą być na wierzchu, więc jak będę pikowała moje pomidory, to będę pikowała je do tych większych doniczek albo do doniczek P9, czyli 9×9×9 i tutaj sobie wysypię ziemi, włożę tam kilka tych granulek, bo to jest nawóz długooddziałający. Dam sobie tam, nie wiem, z 8 granulek, tutaj na dół, wysypię ziemi, dam nawóz, przesypię ziemi, włożę tą nową sadzonkę pomidora. I dzięki temu te pomidory będą miały pokarm, który będzie wystarczający do czasu, aż te pomidory dam do gruntu. W gruncie, jak będę sadziła, czy tutaj w szklarni, też dam dodatkową warstwę nawozu, bo przecież pomidory to są wielkie głodomory. Nie można ich tam co roku uprawiać w takiej jałowej ziemi, bo po prostu składniki pokarmowe bardzo szybko się kończą i są wykazywane na krzakach. Jeżeli zobaczycie, że Wasze rozsady na parapetach są takie bardzo blade albo mają żółte końcówki, to oznacza najczęściej to, że po prostu głodują i trzeba ich tych nawozów tam trochę dodać. Także jeżeli macie ochotę zamówić sobie ten nawóz ekologiczny z certyfikatem, to zostawię Wam w opisie filmiku, gdzie można taki nawóz sobie zamówić. Ale o czym należy pamiętać, to że ten nawóz nie może być, tak wiecie, na wierzchu, bo on przez to, że ma dużo masy organicznej, może Wam tam trochę pleśnieć, więc on musi być pod ziemią. Można też spróbować go sobie rozkruszyć. Ja sobie wezmę do malaksera, może się uda go rozkruszyć i sobie go wymieszam po prostu z całą ziemią. Filmiki o pikowaniu pomidorów, o przesadzaniu ich, to wszystko będzie później na kanale, także nie zapomnijcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, żeby nic Was nie ominęło, żebyście z wszystkim byli na bieżąco. Na Instagramie też na okrągło będę pokazywała, będę pomagała i tak dalej. Będą też live wyrobione, także wszędzie wszystko będę Wam po drodze przypominać, ale chciałabym, żeby po prostu w tym filmiku też było sporo takich informacji. Jak będziecie przenosić swoje rozsady już do tych większych pojemników, to pamiętajcie o tym, że takie zabiegi właśnie pikowania osłabiają rośliny. Po pierwsze, chwytamy zawsze za liście, nigdy za łodygę, bo jak urwie Wam się liść, to nic się nie stanie, pomidor sobie odrośnie, ale jak ściśniecie za mocno łodygę, to niestety nic z tej sadzonki już nie będzie. Przenosimy zawsze chwytając za liścienie albo za liście, obojętnie, i stawiamy te nasze rozsady, które są świeżo przepikowane, takie miejsce, gdzie jest dostęp światła, ale nie świeci takie też słońce bezpośrednio na sadzonki. Wiecie, przez pierwsze 2 dni te sadzonki będą wyglądały tak mizernie, ale po 2 dniach, jak one tak właśnie się już odnajdą w tym nowym miejscu, zobaczycie, że po prostu będą rosły w oczach. Także warto pamiętać o tym, że po prostu te sadzonki trzeba postawić na jakieś 2 dni po prostu gdzieś dalej niż na samym parapecie. Żeby na Waszych parapetach lepiej doświetlić sadzonki, możecie zrobić coś takiego, jak ja robiłam w poprzednich latach, że brałam sobie kartonik, najlepiej biały, obkleić go z jednej strony folią aluminiową, która świetnie odbija światło. Ja właśnie nagrywając Wam te odcinki, często mam ustawione różne blendy, żeby lepiej coś doświetlić. Tak samo właśnie będzie działał ten kartonik. Światło, które wleci przez okno, będzie ładnie odbijało się od folii i będzie doświetlało nam nasze sadzonki od tyłu. Nie stawiajcie takich na głębokich parapetach, bo niektórzy mają parapety wąskie, niektóre szerokie. Nie stawiajcie tych rozsad za daleko od okna. Zawsze pamiętajcie, żeby były wyżej i nie więcej jak 30 cm od szyby. I jak dacie właśnie ten kartonik, to on będzie ładnie odbijał Wam światło na te tyły. W drugiej połowie marca te rozsady już są naprawdę spore. I często już od drugiej połowy marca, na początku kwietnia mamy takie piękne, słoneczne dni. Za firanką, pomiędzy szybą a firanką, w takie słoneczne dni jest naprawdę bardzo ciepło. Warto jest tą firankę w takie słoneczne dni troszeczkę otwierać, żeby cyrkulacja powietrza była większa. A dodatkowo w takie już piękne, ciepłe, słoneczne dni, które zdarzają się na początku kwietnia, warto rozszczelniać okno. Niekoniecznie tak otwierać od góry, bo czasami przy większych podmuchach wiatru te sadzonki mogą się nam trochę tam połamać, ale warto jest właśnie rozszczelniać, żeby troszeczkę tego chłodniejszego powietrza na te nasze rozsady się dostawało.
To jest bardzo ważne, ponieważ takie hartowanie sadzonek wzmacnia nam sadzonki. Od kwietnia, tak połowy kwietnia, możemy zacząć nasze sadzonki hartować na balkonach, na tarasach. Bardzo ważne, żeby w pierwszych dniach hartowania te sadzonki trochę zabezpieczyć. Po pierwsze, żeby te słońce nie paliło nam tak bardzo liści, a po drugie, żeby nie wystawiać sadzonek w wietrzne dni. Po pierwsze, dlatego, że mogą nam się połamać przez wiatr, a po drugie, często jest tak, że ten wiatr, który będzie podwiewał za mocno, za bardzo wysuszy nam nasze rozsady. I nawet widać to na trawach ozdobnych, tak jesienią, jak już zaczynają pojawiać się takie pierwsze mroźne wiatry, to trawy bardzo szybko przesychają. Tak samo jest z liśćmi pomidora. Te pomidory na początku, przez to, że były w takich amatorskich warunkach trzymane na parapetach, są delikatne. One muszą się wzmocnić przez ileś tam dni, zanim te liście się zrobią takie grubsze, solidniejsze te łodygi. W pierwszych dniach hartowania nasze sadzonki w uprawie amatorskiej są takie delikatne. One, wiecie, miały cały czas takie luksusowe warunki na naszych parapetach. Te łodygi są takie słabsze, liście są takie bardziej wiotkie, ale jak zaczniecie je wystawiać właśnie na zewnątrz, na balkony, na tarasy, albo zaczniecie rozszczelniać po prostu od góry okno, to zobaczycie, że nagle staną się takie mocniejsze. To jest bardzo ważne, żeby hartować nasze sadzonki. Ale w takie wietrzne dni, te nasze takie maluszki amatorskie, jakbyście wystawili na taki wietrzny dzień, to możecie się zdziwić, że po paru godzinach cała rozsada będzie wyglądała koszmarnie. Dlatego warto jest o tym pamiętać, że hartowanie w pierwszych dniach robimy tylko po godzinie, dwie, a najlepiej, idealnie to na balkonach po prostu gdzieś tam przymocować białą włókninę od boku i od góry, która po pierwsze wytłumi wiatr, a po drugie spowoduje, że te promienie słoneczne będą tak bardziej rozproszone. Ale o tym wszystkim będę Wam później przypominać. Uwielbiam uprawiać pomidory, mam bzika na punkcie pomidorów. Bardzo zależy mi na tym, żeby osoby, które rozpoczynają tą całą zabawę, przygodę z uprawą właśnie pomidorów, czy w ogóle warzyw w ogródku, żeby odnosiły sukces. Piszę dla Was poradnik, tak jak macie już poradnik o płodozmianie, czy w ogóle magazyn ogrodniczy Ogród Kasia-In, który zachęcam Was do tego, żebyście sobie zamawiali. To są naprawdę bardzo wartościowe poradniki. Tam macie krok po kroku wszystko opisane. Dokładnie, tak żeby jest wiele przykładów, żeby każdy amator mógł przełożyć tą wiedzę do swojego ogródka. Jestem w trakcie pisania poradnika o uprawie pomidorów. Kto wie, może jak oglądacie ten odcinek, to jest on już dostępny. Sprawdźcie w opisie tego filmiku. Na stronie ebooki.kasia.in są dostępne wszystkie poradniki w formie e-booków. Możecie sobie je zamawiać i pobierać, także zachęcam. Każdego dnia na temat tych poradników spływa bardzo dużo ciepłych słów. Jest mi szalenie miło, że oprócz tego, że mogę dla Was nagrywać, mogę też moją wiedzą się dzielić w taki sposób. Amore Pomidore, czyli wspólne wysiewanie pomidorów, rozpoczynamy od 14 lutego. Ale pamiętajcie o tym, że termin wysiewu dostosować trzeba do swoich umiejętności, do swoich możliwości. Także od 14 lutego do końca marca wysiewajcie swoje pomidorki. Ja oprócz tego, że teraz powysiewam właśnie 14 lutego swoje pomidory, będę wysiewała też na początku marca i dodam Wam jeszcze jeden odcinek taki przypominający dla osób, które mają do dyspozycji normalne parapety, bez żadnych lamp, bez żadnych udziwnień i będą swoje pomidory wysiewali z przeznaczeniem do gruntu. Obiecuję, że będę o Was pamiętała. Od połowy kwietnia moje pomidory, jeżeli oczywiście będzie pogoda, bo może się okazać, że cały marzec będzie bardzo mroźny i początek kwietnia również, to wtedy ten termin się przełoży nawet na maj, ale jeżeli będzie normalna pogoda, tak jak co roku, to od połowy kwietnia moje rozsady pomidorów już przywożę tutaj do tunelu. Ja mam tunel z poliwęglanu 6 mm, to jest naprawdę bardzo udany tunel, ponieważ świetnie trzyma temperaturę w nocy. Jeżeli macie szklarnie, takie szklane, albo tunele foliowe, to temperatura w takich szklarniach i tunelach trzyma się troszeczkę gorzej w nocy. Bardzo fajnie, jeżeli nad swoimi grządkami z pomidorami zrobicie tunele z białej włókniny. Z białej włókniny zimowej. Włóknina zimowa działa w dwie strony. Po pierwsze, w nocy świetnie utrzymuje temperaturę od ziemi. Ziemia w ciągu dnia, jak jest słonecznie, nagrzewa się bardzo fajnie i w takim tunelu z białej włókniny ta temperatura jest oddawana przez dłuższy czas. Z kolei w dzień, jak zapominamy gdzieś tam albo nie mamy takiej możliwości, żeby jechać, otworzyć tunel, to pod tym tunelem z białej włókniny
nie jest aż tak gorąco. Zanim tam się zrobi taka temperatura, to mija kilka godzin. Także mamy większy ten bufor czasu na to, żeby pojechać i otworzyć tunele. Dodatkowo od drugiej połowy kwietnia, jeżeli zdarzyłyby się mroźne noce, to będę podgrzewała tunel taką nagrzewnicą. Ja mam tutaj taką nagrzewnicę podwieszoną pod stół. Tą nagrzewnicę mam podłączoną do gniazdka na Wi-Fi. Dzięki temu mogę sobie sterować tą nagrzewnicą z każdego miejsca, w którym jestem. Wystarczy, że tylko wejdę sobie na aplikację, sprawdzę, jaką mam temperaturę tutaj w tunelu. Jak się okazuje, że na przykład temperatura spada poniżej 8 stopni, no to włączam sobie nagrzewnicę i jak tylko się tam ustabilizuje, bo w zeszłym roku robiłam dla Was bardzo dużo testów i na którymś z odcinków zeszłorocznych jest dokładnie pokazane, jak kształtuje się temperatura tutaj w tunelu w nocy. Najzimniej jest między 4 a 6 rano, więc w takie dni, gdzie widzę na pogodzie, że gdzieś tam mają te temperatury spaść mocniej, to po prostu ustawiam sobie, że od 5 czy tam od 4 do godziny 7 rano nagrzewnica ma chodzić i wtedy się wyłącza. Jaką mam nagrzewnicę, jakiego gniazdka używam tutaj w tunelu, to znajdziecie sobie w opisie tego filmiku, tam Wam zostawię linki do tych produktów. Co mam Wam jeszcze powiedzieć? No życzę Wam udanego sezonu. Mam nadzieję, że naprawdę w tym roku uprawa pomidorów będzie łatwa, fajna i przyjemna i że na koniec będziemy mieli bardzo fajne, obfite zbiory. Na kanale obiecuję, że tak jak w poprzednim roku znajdziecie mnóstwo przepisów na przetwory z pomidorów, mnóstwo przepisów na jakieś dania pomidorowe. Także słuchajcie, no subskrybujcie kanał i obserwujcie mnie na Instagramie, na Facebooku i do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie swoje ulubione odmiany pomidorów. Do zobaczenia!